Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Jedzenie, ulubiony temat naszych welonów, ale też ich właścicieli. Dzisiaj przyjrzymy się karmom, suchym karmom dostępnym na polskim rynku i sprawdzimy ich skład. Dzisiaj przyglądam popularny w Polsce portal aukcyjny i sprawdzam, jakie są dostępne karmy dla welonów. Po wpisaniu pokarm dla welonów wyskakują oczywiście dwie pierwsze pozycje, to są płatki firmy Tetra. Czytając opis producenta można popaść w samozachwyt. Zbilansowana, zdrowa dieta. No tak, nawet ich wygląd wygląda po prostu ocieka zdrowiem, bo każdy kolor prawdopodobnie symbolizuje jakąś inną wartość odżywczą, którą wnoszą. No ale przyjrzyjmy się składowi. Niestety producent często nie podaje składu i znalezienie w ogóle składu bez zakupu graniczy z cudem. Udało mi się wypośrodkować te informacje, które znalazłam pod właśnie płatki tej firmy. I mamy tutaj białka 42%, tłuszcz 11%, błonnik niestety tylko 2%. Ogólna zasada jest taka, że w składach zawsze na pierwszych miejscach znajduje się to, czego jest najwięcej. I tutaj na pierwszym miejscu znajdują się produkty pochodzenia rybnego. Jest to zwykle tania mączka rybna. Na kolejnych miejscach są suszone drożdże i ryż. Piękne zapychacze. Po pięknie zapowiadających się odpadach pokrewetkowych następuje tutaj gluten i olej rybi. Skład zajmuje aż 12 linijek, z czego większość zajmują wszelkie zapychacze. Jest to pokarm wysoce przetworzony, chociaż oczywiście nie pozbawiony sztucznie dodanych witamin. Nietonąca forma i nieciekawy skład skreśla go w mojej ocenie z rybiego menu. Następny pokarm to jest firma JBL. Nie wiem, czy tak się czyta po polsku. Gold Pearl Click. Kosztują 13,75 zł za 58 gram. Na opakowaniu opis znajduje się po angielsku i niemiecku. Według producenta jest to pokarm tonący. W składzie na pierwszym miejscu są zapychające płatki, ale później znajduje się pokarm pochodzenia rybiego, skorupiaki i algi, 10% około to spirulina, a potem warzywa i drożdże. Rozkład makro to białko 41%, tłuszcz 5%, błonnik 4%. Tutaj ciekawa informacja, producent zapewnia, że te produkty pochodzenia rybnego nie są tanią mączką, a są to odpady poprodukcyjne z zakładów, gdzie produkuje się filety dla ludzi. Tak naprawdę makro nie jest najgorsze, widać w porównaniu z płatkami mamy tutaj więcej błonnika, ale moim zdaniem pierwszego miejsca w składzie nie powinien zajmować zapychacz. Dobra, przewijamy sobie dalej. Znowu kilkanaście pozycji różnych płatków. Oczywiście znacie moje zdanie. I mamy następny. Hikari Lionhead, pokarm dla welonów Oranda. Jego cena to 15,90 za 100 gram. Dla zmyłki na opakowaniu akurat nie Oranda, a lwia główka. Jest to pokarm wolno tonący. W ogóle hikari znaczy metaliczny z japońskiego i są to karmy importowane. Bardzo często nie mają opisów w języku polskim, zwłaszcza jeśli kupujemy je przez internet, więc warto zwrócić uwagę na takie oznaczenia jak floating, czyli dryfujące, slow sinking, czyli tonące powoli i sinking, czyli tonące normalnie. Oczywiście nas najbardziej interesują te karmy sinking, czyli tonące. Skład. Produkty pochodzenia rybiego, mąka pszeniczna, zapychacz, produkty sojowe, skorupiaki itd. A teraz makro. Białko to aż 46% i właśnie stąd producent sugeruje, że to powoduje wzrost kaptura. Tłuszcz 6%, błonnik 5%, czyli jest ok. Idealnie błonnik powinien zajmować 5% wzwyż. No ale popiół i odpady tego typu to aż 15%. Szczerze mówiąc, nie każda rybka, zwłaszcza taka, która ma zaburzenia z pławnością, nie będzie tolerować tak wysokie wartości białka. Nawet jeśli to jest dobry pokarm tonący, to niestety niektóre nie będą tego tolerować. Jedna z moich rybek, jak wiecie, po każdym suchym pokarmie dryfuje do góry brzuchem. Też zauważyłam teraz, chcąc karmić hikari od czasu do czasu swoje ryby, to niestety oreo jest bardzo ociężały. Ten pokarm nie jest do końca tonący, jest bardzo wolno tonący, ma sporo zapychaczy i na pewno nie jest na mojej liście.
Tyle było wyników wyszukiwania, jeśli wpisywałam pokarm dla welonów. Teraz będę trochę manewrować wynikami wyszukiwania, bo wiem, że inne karmy też są dostępne na tym portalu. Tak, zaczęłam od wpisywania Goldfish i tutaj mamy kolejną propozycję Hikari. Tutaj wyskakuje nam ten basic, czyli zielony pokarm Hikari. 40-42 zł za 200 gram. Według producenta jest to karma, która świetnie wpływa na kolor i też przy użytej technologii zmniejsza objętość kup. Znowu wysoka zawartość białka, bo aż 45%, tłuszcz 5%, błonnik tylko 3%, a popiół 20%. Przez popiół rozumiemy nie tylko sam popiół, ale też wszelkie odpady pochodzenia organicznego. Na pierwszych miejscach w składzie są znowu produkty pochodzenia rybnego, mąka pszenna i drożdże. Podsumowując, duża zawartość białka, która nie będzie tolerowana przez niektóre ryby, bardzo mała zawartość błonnika, może stąd te małe kupy, i także sporo zapychaczy. Może się wydawać, że krytykuję teraz Hikari. Nie, sama go mam i raz na ruski rok używam, ale chodzi o to, żeby pokazać, na co zwracać uwagę w składzie. Pomimo tego, że są to karmy premium i producent zapewnia, skąd pochodzą wszystkie składniki i tak dalej, to fajnie też zobaczyć, jakie są na przykład 3 pierwsze pozycje w składzie, czy jest to pochodzenia naturalnego i czy są to zapychacze. Bardzo ważne tutaj jest też zwrócenie uwagi na makro, bo jak widzicie, Hikari ma kilka różnych pokarmów i ich makro się zmieniają w każdej z tych karm. Znowu nam wyskakuje Hikari, tym razem Fancy Goldfish Color. 45 zł za 200 gram. Jest to granulat tonący. Znowu mamy wysoką zawartość białka, bo 45%, tłuszcz 7%, błonnik tylko 3%. Popiół znowu 20%. W składzie na pierwszych miejscach produkty pochodzenia rybnego, kiełki pszenicy, drożdże oraz soja. Dość sporo zapychaczy, listę kończą dodane witaminy, plusem jest dodany też czosnek. W składzie też znajduje się bardzo dużo substancji ulepszających koloryt ryb. Numer 6 Vitalis Goldfish Pellets. A tutaj o Vitalisie taka uwaga, bo widzę, że w opisach aukcji nie zawsze jest to dobrze podane. Znowu Vitalis bardzo podobne ma opakowanie zarówno do płatków, jak i do granulatu, więc trzeba na to zwracać uwagę i wybierać pellets, a nie flakes. 37,90 aż za 300 gram. Są też mniejsze opakowania i tak naprawdę Vitalis produkuje 2 rozmiary. Chyba przynajmniej 2 rozmiary. Rozmiar S, czyli takie malutkie i większe. Ja polecam kupić te malutkie, bo one są właśnie idealne dla welonów, a te większe prawdopodobnie bardziej dla karpi koi. U Vitalisa białko ma 42%, tłuszcz 8,8%, błonnik 1,9% i popiół 19,8%. Jak widzicie, jest dosyć mało błonnika, znowu zapychacze. Natomiast jest mniejsza zawartość białka w stosunku do Hikari. Plusem Vitalisa jest to, że jego wilgoć wynosi ponad 20%. Te granulaty są dosyć miękkie, zwłaszcza to widać na tych właśnie pokarmach większych dla karpi koi. Są po prostu miękkie i jest prawdopodobieństwo, że będą łatwiej przyswajane przez ryby, które mają jakieś zaburzenia pławności. Skład: ryby i produkty pochodzenia rybnego, rośliny i tłuszcze. Tak naprawdę szkoda, że jest tak niska zawartość błonnika, bo ze względu na właśnie tą swoją miękkość całkiem nie najgorsza forma karmy. Numer 7 Omega One Goldfish Pellets. 20 zł 16 groszy za 119 gram. Pokarm tonący. Skład: łosoś, śledź, krewetki, mączka pszenna, gluten, wodorosty. Białko 35%, tłuszcz 10%, popiół tylko 7% i błonnik 3%. Szczerze mówiąc, ten pokarm bardzo porządnie wygląda. Wiem, że też jest polecany. Jest to też pokarm wybarwiający. Wydaje mi się, że bardzo fajna cena w porównaniu do jakości. Zwłaszcza, że wiemy, jakiego pochodzenia są te produkty rybne. I też producent na swojej stronie opisuje szczegółowo, skąd są pobierane te ryby. Także można sobie sprawdzić. Tak naprawdę to jest też jedyny pokarm, który te zapychacze ma na dalszym planie. Szczerze mówiąc, był to mój faworyt z omawianych po analizie składu.
Na tym portalu aukcyjnym znajdują się też różne inne pokarmy samych hikari, jest kilkanaście różnych wersji, są też produkty innych firm. Nie chodziło o to, żeby każdy produkt przeanalizować, tylko pokazać Wam, na co zwracać uwagę. Przede wszystkim czytać składy, sprawdzać, co znajduje się na pierwszych miejscach, bo tego jest tam najwięcej. Niekoniecznie trzeba się sugerować opisem producenta, że jest to zdrowy i zbalansowany pokarm, tak jak producenci pięknie piszą o płatkach. Warto się skupić na pokarmach tonących, a nie tylko wolno tonących. Zresztą znalazłam jeszcze jedną karmę, to była firma OSI. Nie wiem, jak się czyta po polsku, w każdym razie producent mówi, że to jest pokarm wolno tonący i zaznacza, że przynajmniej 30% tego pokarmu dryfuje. Korzystając z tej okazji też chciałam powiedzieć, że bardzo często mnie pytacie, ile karmić rybki, jak dużo tego. Jak wiecie, ja nie używam prawie w ogóle suchego pokarmu, bo bazuję na żelu, na mrożonkach i na świeżych warzywach i owocach. Jeśli jednak muszę dać z jakiegoś powodu im granulat, to wydaje mi się, że nie więcej niż 4-5 tych małych ziarenek hikari dla porównania. Hikari daje na głowę. Przy założeniu też, że mam dosyć spore ryby, a takim mniejszym na pewno 2-3 ziarenka wystarczą. Lepiej dać mniej niż więcej. Kolejna rzecz jest taka, że producenci tych karm często na opakowaniu piszą, że karmić kilka razy dziennie i tak dużo, aż jak welon jest w stanie zjeść przez 2-3 minuty. Nie jest to zbytnio prawda, bo welon powinien się najadać w ciągu kilku sekund, 10, max 20 sekund, a nie 3 minuty, żeby to jedzenie się rozkładało i gniło sobie na dnie. Karmienie kilka czy nawet kilkanaście razy dziennie jest właściwie niedopuszczalne w normalnych warunkach. Co innego jest, kiedy importujemy ozdobne ryby z Tajlandii i chcemy zachować im tajskie temperatury u nas i grumować je, czyli dalej je paść i tuczyć, tak jak robią to w Tajlandii. Wtedy można je karmić nawet kilka razy dziennie, bo wiadomo, że w wyższych temperaturach metabolizm ryby jest wyższy. To też jaką karmę wybierzemy powinno zależeć od tego, jakie mamy cele w naszej hodowli. Czy chcemy się skupić na pięknym ubarwieniu, czy na wzroście, na przykład kaptura, to wtedy więcej białka, czy po prostu chcemy mieć piękne i zdrowe rybki. To tyle na dziś, dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek.